Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby pogadać o butach. I nie bez powodu. Jest powodów kilka. Mam na sobie buty, może je kojarzycie. W sierpniu zeszłego roku kupiłem takie buty. Sporo w nich pochodziłem. Dzisiaj mamy maj teraz, koniec maja, więc sorry, ale ciężko mi się liczy pod presją. Nie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. 9 miesięcy mamy, odkąd je kupiłem. I te, które mam na sobie, są całkiem nowiutkie. Otwarte dzisiaj, wyciągnięte z paczkomatu, dlatego że oddałem je na reklamację, bo przetarła mi się membrana od środka. W miejscu, gdzie wkładka dotyka, gdzie ja stopą nie dotykałem nawet. Jak nie wiecie, co to za buty, to jest La Sportiva TX Hike Mid z Gore-Texem. I tak się spotykamy, bo w ogóle nie o tych butach wam chciałem dzisiaj gadać. Mam ze sobą dwie inne pary jeszcze butów, ale tak się zbiegło w czasie. W każdym razie chciałem gadać o butach to, że trochę butów z membranami przebrnęło przez moje ręce i przez moje nogi. I żadne się jeszcze nie spisały i żadne nie wytrzymały więcej niż roku. Z reguły po kilku miesiącach zaczynają mi po prostu przeciekać buty. I to jest słabe. To jest słabe i podjąłem decyzję, że rezygnuję, no nie powiem, że całkowicie, bo na pewno nie całkowicie, ale w 90% rezygnuję z butów z membranami z kilku względów. Właśnie po pierwsze, to jest to, że te membrany przeciekają prędzej czy później. Po drugie, no to moje stopy nie oddychają w takich butach. Totalnie nie oddychają. Ja się pocę, ja się męczę. Teraz byłem w Wielkiej Fatrze. Może widzieliście, jak nie, to zachęcam do obejrzenia, ale byłem w tych butach, tylko że jeszcze tych starych i kurczę, no się gotowałem, mocno się gotowałem, miałem mega odparzone nogi po tym wyjeździe, a to są bardzo lekkie i bardzo, no jak na buty z membraną to są bardzo oddychające buty, w takim sensie, że no już są takie najlżejsze, nie? Tak mi się wydaje, jedne z najlżejszych. I to jest powód numer 2. I w sumie to są takie moje dwa główne powody, nie? I jakby połączone ze sobą, to w ogóle dają mi buta, w którym parzy mi się noga, a i tak przecieknie w wodzie, co jest absurdem dla mnie. Komary mnie dzisiaj zjedzą normalnie. Zapomniałem, jak to jest, że są komary w lesie, nie? I nie przygotowałem się na to. Do cholery. Jakbym wiedział, to bym wziął wkłady do mojego Flextaila, którego i tak mam ze sobą, ale oczywiście nie wziąłem. Albo bym wziął muggę, której też nie mam. Nieważne. Na czym ja skończyłem? Przechodzimy do mojego planowanego rozwiązania problemu, czyli do butów bez membrany. I chcę zacząć chodzić w butach bez membrany tak jeszcze więcej, bo ja na lato i tak chodziłem w butach niskich, oddychających, ale no widzę, że wiosna to już jest ten czas, kiedy ja wolę, żeby moje nogi nawet lekko zmokły i te buty zmokły, niż były cały czas jakby mokre od mojego potu i żeby mi się odparzały te nogi i żeby mnie potem szczypały, żebym miał odciski. Więc tak, to jest moja decyzja. Ale tu jest ważna rzecz, bo chcę do tego, żeby czuć się jakby też bezpiecznie i
w razie dni ulewnych, wiosną, no bo latem to nie będzie sensu, ale wiosną na przykład, wiosną czy jesienią późną, no to chcę chodzić ze skarpetami wodoodpornymi. Jeszcze takich skarpet nie mam, ale planuję kupić i iść w Alpy już z takimi skarpetami. Także to jest mój plan i rozwiązanie. Mam 2 pary butów w tym plecaku. Zaraz je Wam pokażę, ale pozwólcie, że najpierw sobie kawę zaparzę, żeby było przyjemniej. I powybijam trochę komarów, które na mnie siadają. Przez krzesło mnie nawet gryzą. Jeszcze dodam, bo mam ze sobą nową kuchenkę. O taką o. Już raz ją używałem w domu. Nie, przepraszam, 2 razy. Raz jeszcze na ognisku zdążyłem ją mieć. Ale nie opowiem Wam o niej. A przynajmniej nie dzisiaj. Jak chcecie zobaczyć film o niej, to zachęcam do suba i do oglądania kanału, bo następny film właśnie będzie o tej kuchence. I czemu taka, a nie inna. Okropnie dużo tych komarów, nie? Ja Wam powiem, że w międzyczasie chyba pójdę poszukać jakiejś huby, bo naprawdę mnie zjedzą, nie? Idę szukać huby. Mam hubę. Jak nie wiedzieliście, że tak można, to tak można. I zarąbiście działa na komary. Huba to taki naturalny środek na komary odstraszający. Tylko ta jest akurat mokra, najlepsza jest taka sucha, nie? O, ale się pali nawet, to jeszcze lepiej. Dobra. Trochę dymu do filmu. Idealnie. Okej, ale się zrobiła cisza, trochę ich poleciało. Kawa. Wymieszam taką. Jeszcze nie piłem z tego kawy. A ten kaftan pewnie bym musiał ściągnąć. Ten kaftan bardzo dobrze zatrzymuje ciepło, ale to wtedy ścianki od tego kubka będą gorące. A ja bym nie chciał, żeby ścianki od tego kubka były gorące. Kaftan ściągnięty. Dobra. Buty. Te możecie kojarzyć. To są La Sportive Bushido 2. I tych na pewno nie kojarzycie. I to są Garmonty 981 Engage. I co z tymi butami? Co z nimi jest ok? A co jest nie tak? No, zaraz się pewnie dowiecie, bo po to jest ten film. Tylko trochę tu uprzątnę, żebyście je widzieli chociaż. Dobra, a więc te La Sportive. Z nich jestem zachwycony. Mam je już od kwietnia albo maja zeszłego roku, więc przeżyły rok. Pierwsze moje buty od dawna, które przeżyły rok. To jest naprawdę wyczyn. Nie wiem, czy ja nie umiem chodzić, czy to jest kwestia właśnie rynku. Na pewno nie jest kwestia tego, że kupuję za tanie buty, bo za te dawałem 550 zł, o ile się nie mylę. W każdym razie, przeżyły rok, wszedłem w nich na rysy w zeszłym roku, w czerwcu. Jestem z nich mega zadowolony. Super buty, oddychające, bez membrany. 2 minusy. Po pierwsze, piasek mi się do nich dostaje. I to jest największy minus ich. W sumie chyba jedyny. Drugi minus jest taki, że szkoda mi było w nich na co dzień chodzić, a nie miałem drugich butów na co dzień. Więc w sumie to mają jeden minus tak naprawdę. No i chciałem rozwiązać oba te problemy, więc wymyśliłem sobie, że kupię sobie takie Garmonty. Ja już te Garmonty chciałem kupić, zanim kupiłem te La Sportive, bo jeszcze się zastanawiałem właśnie nad tymi i nad Brooksami Cascadią 16. No i kupiłem te Garmonty. Mają gęstszą siatkę, ale ta siatka jest na tyle delikatna, że ona jest aż przezroczysta i uwierzcie mi, naprawdę czuć powiew wiatru przez te buty. Przedwczoraj jeździłem w rowerze na nich i normalnie czuć powiew wiatru jak jechałem i często też czuję normalnie chłód jak siedzę. W tych tak nie ma, te słabiej oddychają od tych. A siatka jest gęstsza. Czy wpada przez nie piach? Jeszcze tego nie wiem. Mam w planie dokupić do nich z firmy Altra takie stóptuty biegowe. Wsadzę Wam zdjęcie. W każdym razie nazywa się to Trailgator od Altry i to mi zabezpieczy w ogóle, że nic nie będzie od góry wpadało do tych butów.
więc to będzie kozak. I to jest jeden, ten problem rozwiązany. Dwa, że właśnie bardziej oddycha. Kurczę, no nie dadzą mi spokoju te komary. Strasznie. Ja zapomniałem, jak to jest już. Słaba zima jeszcze była. Także to jest jedna rzecz rozwiązana, a dwa, że były na mega przecenie i kosztowały 350 zł z 700, więc stwierdziłem, że to deal życia i też wyglądają na takie buty, w których można sobie fajnie pochodzić na co dzień, nie? I do pracy i tak dalej. No ale jak je dostałem, to się okazało, że są naprawdę nieźle sztywne, co też jest dosyć na plus. Poza tym, że trochę się obawiam o to, czy nie będzie się wycierał tutaj zapiętą ten materiał, dlatego że jak but jest sztywny, niski but jest sztywny, to czuć po prostu, jak ta stopa się porusza tu z tyłu w napięcie, nie? Przypięcie. Więc to jest jedno, o co się trochę martwię. A dwa, czy dalej nie będzie piach jakby wpadał przez tą siatkę. Ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie powinien, bo tu jest naprawdę drobna ta siatka. Jak widzicie, tu na przykład widać takie pomarańczowe paski. No to jest wzmocnienie, które jest jakby pod tą siatką. Ta siatka jest na tyle przezroczysta, że to widać. Jak ubiorę białe skarpety w tych butach, to też normalnie widać, że jest jasno w środku. Co jest dosyć na plus. Dla mnie na pewno na plus, bo stopy będą oddychały, nie będą się męczyły, będę w stanie szybciej się poruszać i sprawniej i lepiej. To jest dobra rzecz. Do tego właśnie będę chciał kupić te skarpety wodoodporne. Też chcę jechać w tych butach w Alpy za niecały miesiąc, za 3 tygodnie w sumie. O ile się uda, bo muszę je oddać na reklamację, ale do tego jeszcze zaraz się cofnę. No więc kupiłem te buty na przecenie. Pierwsze wrażenia, jestem bardzo zadowolony. Chodzę w nich 20 dni. Prawie bardzo zadowolony. No zaraz przejdę do tego, co z nimi jest nie tak. Ale generalnie fajne, wygodne buty. Bardzo dobrze oddychające. Sztywna podeszwa, nie będzie czuć kamieni pod spodem za bardzo. Dużo sztywniejsze jakby od La Sportivy. La Sportiva jest dużo bardziej delikatna niż te Garmonty. Ładne, schludne buty. Mają fajny otok dookoła palców, żeby zabezpieczyć palce, no ale też, żeby to było wytrzymalsze i się nie przecierało jak taki zwykły materiał, tylko się trzymało lepiej. Generalnie całkiem fajne buty. I to są buty na lato, w jakich będę chodził. I możliwe, że nie wykluczam tego, że będę chodził w nich też jesienią i wiosną, taką nawet wczesną może. Zobaczymy, nie? Są naprawdę dobrze zrobione na pierwszy rzut oka. Tu się trochę zdziwiłem, bo te otoki, one są gumowe, ok, ale one są poszyte materiałem jeszcze w wielu miejscach. Tu na przykład jest tkanina. Czy to jest plus, czy minus? No myślę, że trochę minus. Już teraz widać, że się przeciera, a tak delikatnie. A jeszcze nawet ich dobrze do lasu nie zabrałem, nie? Więc może być różnie z tymi butami. Ale mam nadzieję, że wytrzymają, przynajmniej te nowe. No i przejdę do problemu, bo chciałem ten film w sumie nagrywać w weekend, bo mamy dzisiaj popołudnie, jest wtorek dopiero. Chciałem ten film nagrywać w weekend, ale dzisiaj jak pojechałem do pracy w tych butach, bo póki co tylko do tego ich praktycznie używałem, no i byłem raz na rowerze. I dzisiaj ściągam je w pracy i czuję, i wiecie jak jest to wzmocnienie, w wielu butach jest to wzmocnienie, takie plastikowa wkładka tu z tyłu. No to właśnie ściągam buta i czuję, a ta wkładka jest już pęknięta. 20 dni je mam, równo 20 dni, bo 7 maja je dostałem, a dzisiaj jest 27. I tego na pewno nie będzie widać, ale tu w tym miejscu, wzdłuż pięty, tu jest pęknięta cała ta wkładka w środku i czuję, że ona jest pęknięta, nie? I to jest słabe. To jest słabe, tym bardziej, że bardzo krótko, bardzo mało czasu minęło od zakupu. I naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale apeluję do Was, wszystkie firmy robiące buty, zacznijcie, kurczę, robić buty z wytrzymalszych materiałów. Takie, które przeżyją próbę czasu. No ja nie mówię, żeby 10 lat buty wytrzymały, bo ja już nie wierzę w to, że jakieś buty są w stanie wytrzymać 10 lat. Chyba że się mylę, no to powiedzcie mi jakie, nie? Ale 20 dni? Te 9 miesięcy. Wcześniej jedne salewy miesiąc i zaczęły się rozklejać. Inne salewy 2 miesiące i też przeciekały. Ja tu mówię o grubych markach. Nie mówię tutaj o
jakichś, wiecie, Elbrusach, nie? Nie wiem. Jestem zawiedziony. Szukam rozwiązania. Szukam nawet, bo ja nie liczę na to, że ja cokolwiek zmienię, nie myślcie sobie. Ale szukam rozwiązania takiego, żeby znaleźć dla mnie coś, z czego będę po prostu zadowolony. No bo nie wierzę, że aż tak bardzo nie umiem chodzić, żeby w 20 dni zepsuć buty. I nie mówię, że to wina Garmonta, nie? Bo to, znaczy się, to może być, może miałem po prostu, wiecie, pecha, nie? Tylko pytanie, ile razy można mieć pecha? Z drugiej strony nie narzekam, bo przynajmniej mogę sobie pochodzić w różnych butach, nie? No bo jestem pewien, że dostanę albo nowe takie, albo kasy za nie. Ale system jest słaby. Jest słaby. Dajcie znać, w jakich wy butach chodzicie. Bo sam jestem ciekaw i z chęcią bym spróbował czegoś, co będzie dla mnie lepszym rozwiązaniem. Takim, w którym i noga nie będzie mi się męczyć i będą właśnie w miarę lekkie, bo to obydwie te pary są dosyć lekkimi butami. W miarę, no bez przesady, nie? Ale obydwie pary mają mega świetne podeszwy. Tutaj są akurat podeszwy z Vibrama. Tutaj są podeszwy La Sportive z jakiejś mieszanki dwóch. Friction podeszwa to jest. Też bardzo fajne podeszwy, chociaż Vibramowe uważam, że są troszkę lepsze. Nie miałem okazji tych dosłownie przetestować, ale w innych butach Vibramowe sprawowały się minimalnie lepiej, nie? Mam nadzieję, że coś wyciągnęliście z tego filmu i z tej całej mojej paplaniny. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, żeby być na bieżąco, żeby zobaczyć m.in. recenzję tego kubeczka razem z palnikiem. I tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niebawem. Na razie.